No i witajcie serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Po tej stronie Grzegorz i tylko ta strona się odsyła, czyli mroczna strona mocy. I zgodnie z okładką, miniaturą, jak tam zwali, zabieramy się za chyba ostatni w tym roku katalog marki Philips, jak widać. Czyli co? Radia, gramofony i magnetofony. Tutaj jest lato 74. Pamiętam, jak było wczoraj. No w sumie nie pamiętam. Okej. No cóż, nie ma co tutaj się rozrzedzać, a będą ciekawe rzeczy. Na pewno jedna, może dwie, może trzy. Coś powiem. Pomijamy spis treści. Tutaj są przedstawione radioodbiorniki. O, tutaj może spojrzymy na to, że poniżej 1000 marek zaznaczone. Under czy powyżej? Powyżej, przepraszam. Under. Okej. Czyli raczej do 25, czy jednak warto było się zatrzymać. Do 25 marek można było już kupić radioodbiornik przenośny. 120? W sumie zastanawiam się nad sensem, ale radia takie stacjonarne widać zaczynały się od marek 600. No może tutaj można naciągnąć jeszcze do 50-200, ale tutaj jest Music Clock, to jest radyjko przenośnie z zegarkiem. I specjal, zaraz zobaczymy na stronie 14, co to jest, czyli tak nie do końca podzielone chronologicznie po prostu ceną. Strona 14, strona 6, strona 11. Wszystko ma sens. Od lewej do prawej. No nic. Mysły Philipsa. Tu pewnie jest rozpiska na temat kasety. O, pewnie tak, DNL. Dynamiczna redukcja szumów. RR, radio. Okej. Czyli Philips się chwali tym, co wynalazł parę lat wcześniej. A w zasadzie chodzi tylko i wyłącznie o to tutaj po lewej, czyli kasetę kompaktową. I powiem wam szczerze, pamiętam to opakowanie z lat 90. u mojego taty. Te szpule były raczej tymi, powiedzmy, cenniejszymi szpulami w porównaniu z szpulami polskimi. Akurat chyba nie do końca TV. Mamy 622 i 522. Radio Recorder Deluxe i Radio Recorder po prostu. Ach, te Deluxe to raczej bardziej 60 latami 60 zajęcza. No na pierwszy rzut oka, tu mamy na przykład w Deluxe znaczek Philipsa. Mamy żarówkę zapewne stereofonii. Tutaj znaczek Philipsa jest tam, gdzie była żarówka. No, ma to sens, więc pewnie tak, właściwie to jest ciekawe. To jest stop, nie? To jest stop, znaczy, czyli obydwa są, powiedzmy, magnetofami, kaseciakami, ale w tym Deluxe ta funkcja kaseciaka, przepraszam, się troszeczkę rozwinęła, czyli autostop. No normalnie przepaść. Dobra. Te radia musimy przeboleć. Jak katalog robi, to katalog. Myślę, że w tym roczniku jeszcze coś znajdziemy ciekawego. A Radio Recorder Automatic 722 i 800, czyli 722 to już rzeczywiście taki już, no to w porównaniu z tamtym można było nazwać deluxem, takie przednie żebrowanie, no ala pokład statku jakiegoś, raczej jak drewno było w modzie. Do góry przycisku troszeczkę więcej niż poprzednika, no i jest chyba programator, tu jak na pewno jest programator tutaj po prawej stronie. Zawsze mi się takie radyjka podobały, bo po prostu oczami wyobrazić, widzę sobie zamontowane takie radyjko w starym Volkswagenie RR800 DNL, czyli coś, co miało dynamiczną redukcję szumów. Dynamic Noise Limiter, widzicie? Redukcję, a limiter to jest troszeczkę innego. Bo żeby mieć redukcję w sumie, tak jak Dolby, to musimy mieć kasetę już nagraną, wcześniej skompresowaną w standardzie Dolby, żeby można było zdekompresować i obciąć zdekompresowane szumy. A DNL robił to w locie. Piękne kolumny. I szczerze mówiąc, te kolumny robią na mnie większe wrażenie niż to radyjko. To radyjko, swoją drogą, patrząc na wielkość kasety, jest dość spore. Ja bym to nazwał amplituderem, jakby napisy były w drugą stronę. Nie byłoby tutaj anteny,
to spokojnie by można było to położyć jako radio leżące. Być może takie plany, projekty też były. W związku z tym zobaczmy sobie, czy tu ma jakąś moc podaną. No. Przenoszenia 60 do 10 tysięcy herców i 2 razy 2 waty na zasilaniu baterii, 2 razy 6 watów bez zasilania pikowego, 2 stereofoniczne głośniki 8 ohm. Ok, czyli tutaj stereofonią bardziej się szczycili niż czymś innym. No, szarpałbym tego RR800. Ładny zestaw. I tutaj znowu mamy radio rekorder specjal drugi, natomiast to oznaczenie 332, tam były 600 chyba, 700, tutaj mamy 332 i 437. Te oznaczenia naprawdę konia z rzędem temu, kto łapie, powiedzmy, oznaczenia marki Philips, jeśli chodzi o ich sprzęty. Jaki to miał sens? Jak widać po opisie, interesuj się. Jest opis, ważne, że jest. O, mamy programator, taki trochę bardziej manualny, czyli przesuwane znaczniki, żeby nie trzeba było tego Flamaster. No, bo już i takie tunery widziałem, że Flamaster było pomazane tam, gdzie stacja powinna się znajdować w danym okresie czasu. Stereofonii raczej tutaj nie będzie, po prostu nagrywajka z radia. I tutaj gdzie z Woli by się człowiek mógł zastanowić, kurczę, czym to tak naprawdę się różni od siebie te dwa modele. Przyciski u góry te same, z frontu mniej więcej to samo. Aż spróbuję to jakoś tam rozkminić. Tu pewnie chodzi o wykończenie. Albo wejście na mikrofon. Chociaż nie, mikrofon tu jest. Dobra. Jak sprzedać 2 razy to samo w takim wypadku? No pewnie jakaś różnica jest, ale czy to jest istotna przy tej klasie sprzętu? Chyba nie za bardzo. To były te małe, poniżej 25 marek, prawda, urządzonka, czyli Step i Blues. Blues powinien mówić jak po polsku, tak? Bo to w Polsce i tutaj bądź tu mądry i mów poprawnie nazwy produktów. Step, tutaj mamy, no chciałem powiedzieć klona japońskiego jakiegoś sprzęciku, de facto Japończycy na tych radyjkach, chciałem powiedzieć słowo na G, ale radyjkach powiedzmy się wybili, tutaj Philips ma swoją odpowiedź na to i troszeczkę większe radyjka, no dosłownie radyjka, fajnie, że parę kolorów. Natomiast tak, Philips mimo wszystko, bo dzisiaj rozkminiałem sobie na temat tego katalogu, jak go przygotowywałem i tak myślałem, kurczę, jakby to było, gdyby wszystkie firmy robiły na jedno kopyto, czyli mamy jakiś Sony, który wygląda jak Technics, tak samo jak Nordmende, tak samo jak Philips, trochę nudno by było, prawda? Więc taki Philips z tym swoim odważnym wzornictwem mimo wszystko był potrzebny na rynku. Miał swoich fanów, swoją widownię, być może lepiej do płci pięknej trafiał przez to, że no po prostu bawił się formą bardziej i też był przez to oryginalny, mimo czasami brzydoty, czy tam mógł się nie podobać, mógł się podobać, ale na pewno, no dobra, tutaj w złym momencie to powiedziałem, bo akurat te sprzęty, które tutaj są, to rzeczywiście możemy pomylić czymś niemieckim. Tu są chyba te radyjka, bo tam było pomieszane strona 18, czyli takie w przedziale 25-50 marek niemieckich. Czterozakresowe. Tak w zasadzie na tym skończymy. Tutaj jeszcze mamy 3 gałki, tu mamy 2 suwaki, co jest lepsze. Nie, przepraszam, tu mamy 2 suwaki i gałkę, znaczy potencjometr do przesuwania skali, a tu mamy wszystko w gałeczkach. Nawet 2 potencjometry, myślę, nie, jeden bez sensu. Jeden musiałby do głośności. Nie, głośność jest tutaj. No i tak kończy człowiek głośno myślący. Sam siebie zabija. Muszę siebie zaorać. Tutaj jest, tu już jest ładnie. Właśnie dlatego ten katalog poniekąd wybrałem, bo niby takie zwykłe radyjko. Hurricane Deluxe. Ale po pierwsze, mamy już włożony V-meter, czyli siłę sygnału. Dobra, gałki są jak są, każdy widzi, tak? Ale tutaj, to obok tych potencjometrów, to zapewne jest jakaś skala. Tak, to są programatory FM1, FM2, FM3. A tu cholera wie, bo po prostu jest tak niewyraźne to zdjęcie, że no, nie będziemy zgadywać. Natomiast jest tutaj programator stacji
Wszystko w kompakcie, ale bez kasety. A tu mamy zwykłego huragana. A nie, to jest Tajfun. O, to grubo, te nazwy mi się podobają. Tajfun, no, suwaczki, no, huragan jednak troszeczkę wyżej klasowany od Tajfuna. To jest powiedzmy wszystko w podobnym zakresie cenowym, czyli film z daną do wyboru, jeśli mieliśmy troszeczkę więcej marek na rynku niemieckim. Właśnie te dwa urządzenia. I tutaj będziemy tylko sobie spojrzymy na jakieś detale. Dwa te najwyższe modele radioodbiorników kasetowych Philipsa, jeśli chodzi o samochody, czyli RN712. W zasadzie oprócz tego, że jest kaseta, jest głośność. Która to głośność? Pewnie to po prawej, bo mamy skalę. To w zasadzie nic się więcej nie dzieje. Być może tu jest jakaś żarówka stereo nawet, przynajmniej szczęścia, bo jest stereo. Natomiast tutaj ta skala, widzicie, taki drobny detal, chyba że to jest podświetlone. To jest dobre pytanie, to by trzeba było rozkminić, to już chyba we własnym zakresie. W razie potrzeby to trzeba zrobić. Czy tu jest jakaś osłona taka pierścieniowa, która ukrywa to, co jest wewnątrz? Czy tutaj to się jakoś rozświetla, pokazując nam cyfry na tej skali? To jest dobre pytanie, bo tego nie widać. Tak wygląda, jakby tam było jednak światełko, które podświetla tutaj. Ale to z drugiej strony reszta tego pierścienia jest trochę zbyt ciemna, żeby to tak pasowało jedno do drugiego. Do rozkminienia. Tutaj jest model niższy, jak widać, lub też nie widać. Różni się tą przepotężną żarówką. I pewnie nie jest stereo. No nie, jest stereo. Ale to co? Stereo? Aha, dobra, czyli to do góry to jest stereofoniczne radio, to już jest mono. A dalej wtrąca na to pies, ewentualnie pilocik. Też jest ciekawy. Do tego, żeby zamocować. Ciekawe gdzie? Może gdzieś tam. No w sumie koło kierownicy jakby było. To spoko, pewnie głośność włączyć i wyłączyć starczy. Więc nawet oczywiście takim pomyśleli. Sorry, że tak szybko, ale to są takie rzeczy powiedzmy popularne. Nadal. Czyli co? Czyli coś, co przeważnie większość z nas omija. Bo raczej jeśli lubicie dobre brzmienie, żeby nie było, szukamy tutaj sprzętów, które będą brzmiały dobrze, albo przedstawią jakąś ciekawą wartość, no to nie. To niestety nie jest dla mnie Stella ani Filetta Special. Przynajmniej ten Music Clock bym powiedział przegarnął, bo to miejsca nie zajmie. A klapkowy zegar zawsze na propsie. To w sumie wykonanie bardzo ładne. Metal i szkło, zakładam. Więc z tych trzech rzeczy tutaj zdecydowanie Music Clock do polecenia. Sirius Stereo. Amplituder, tak. Tylko miękki, powiem szczerze, je chyba posiadam gdzieś. To są szerokopasmowe głośniki. Nie słyszałem ich. Po prostu je odłożyłem na inną porę. Nie wiem, czy coś tam było do zrobienia, czy bym na kabel czekała. Ale tak, no tutaj 2 razy 17 W mocy muzycznej, to raczej bym obstawiał bliżej 10. I właśnie to jest ciekawe, to jest 74 rok. A nie dałbym się, że tak powiem, nie dałbym sobie ręki obciąć, czy to nie jest przypadkiem jeszcze na tranzystorach germanowych, których widocznie Philips troszeczkę natłukł, ale to proponuję sprawdzić, bo mimo wszystko, mimo tego, że to jest w zasadzie radyjko, mamy jeszcze tą regulację, owszem, tonów wysokich, tak, to nie jest chyba do końca, to jest balans, pierwsza gałka, a druga to są źródła, więc tutaj pewnie mamy po prostu, a nie, treble i bass, więc dobrze. Tutaj mamy balans, tu mamy głośność, by wychodził. Niczego innego do głośności nie ma. Nie ma, czyli treble bass, mamy te podstawowe power. Reszta raczej po prostu radio, no, elektroźródeł, więc nie mamy tutaj nawet konturu. Chociaż kontur z drugiej strony w takim radyjku to może być po prostu na dzień dobry do 1/4 nocy zaimplementowany, nie musi być przycisku. Ty nie musisz o tym wiedzieć, już cieszał tyłek, że po prostu nie masz go. Albo będziecie ten sam tyłek bolał. Wszystko obraca się wokół Uranus Stereo. To już jest, znaczy w zasadzie to jest taka sama zabaweczka, mówię to brzydko, że zabaweczka jak poprzedni model, tylko zabaweczka jeszcze rozbudowana z gramofonem. Te gałki rzeczywiście germanowe, zresztą to co nie dalej, bardziej mnie na to wskazuje. Tutaj 2 razy 10 W, więc
A było dwa... A, tam przepraszam, to jest jeszcze słabszy, bo to jest nadal moc muzyczna 10 W. Kolumny to jest RH412. 412. Wtedy on 15 W mocy muzycznej i 50 do 18 tysięcy Hz. Szczerze, jeśli słuchaliście spokojnie muzyki z mniejszej odległości, bo te herce niskie to też zależą od tego, z jakiej odległości słyszycie. Nie liczcie na to, że usłyszycie 20 Hz z odległości 3 metrów. Taka ciekawostka. Wasi sąsiedzi być może lepiej to usłyszą. Okej. Nadal mamy takie rzeczy popularne. Philips nie uderzał, nie był to Revox, nie był to Macintosh. Philips zrobił de facto sprzęt dla ludu póki co. Tu mamy coś takiego chciałem powiedzieć. Znaczy mamy to samo co poprzednie, tylko już wersja z magnetofonem kasetowym. Tutaj gramofon trzepniemy na prawo, w lewo damy kasetę i mamy nowy model. Zobaczcie, tak przerzucam sobie lewo, prawo i w zasadzie poza tą górną częścią, jeszcze wykastrowaniem odrobinę z mocy, to jest ten sam amplituner prostym gramofonem Philipsa, zapewne paskowym. Roche Upengrat, no 2 razy 10 W, zwyczajnie już mówiłem. Ok, żeby nie było za dużo ciszy, również 50 do 18 tysięcy Hz. Półmetra wielkości, więc mebel sam w sobie. Tu jest jeszcze, 811 943. Ono kaset Strugel mydlał też Preheadbox. Czyli co, tutaj mamy RK811, to był bez gramofonu. A to na co patrzymy to jest 943 DNL z magnetofonem i gramofonem, więc konfiguracji były 3 de facto tego amplitunera. Tutaj zobaczmy, no pasma przenoszenia raczej tego nie zobaczymy. Dobra, jeśli chodzi o radyjka to naprawdę nie ma za bardzo na to spoglądać, ale żeby stało się zadość, to zeskrolowałem, no i chyba to, na co ja czekałem przede wszystkim, Philips Hi-Fi Stereo Unlagen. Może po sobie kupon wyciąć. No to mamy Philipsa, de facto powoli zaczynamy być specjalistą tych magnetofonów Philipsa, bo mam ten, następny i następny. I następny też miałem z tej serii. Znaczy następny, czyli takim niezłe 10 lat Philipsów miałem w łapkach tych. Z czego ostatni był najgorszy, bo to był model taki już bardzo ładny, srebrny, 3-silnikowy, owszem. Tylko ktoś w Philipsie w 84-5 roku wpadł na genialny pomysł, żeby te paski gumowe, które są upierdliwe, ale je doczyścicie, zamiecić na kołka. Kołka. Kołkiem to chyba był robiony. Kółka plastikowe, zębate. I tutaj tak w ramach off-topiku powiem, że przy tamtym magnetofonie, owszem, są reparaturki. Nawet mogę wam jeden komplet odsprzedać, bo przypadkiem kupiłem 2, po prostu leży u mnie, a do tego magnetofonu nie wrócę już. Reklamy sobie nie zrobiłem, więc jakby to powiedzieć, to hałasuje jakby odpalić malucha bez tłumika. Ten magnetofon, po prostu po założeniu reparaturek, a oryginalne, jeśli macie oryginalne, jeszcze wam się nie rozleciały, gratulacje, rozlecą się i to nie jest moje złe życzenie, po prostu oni zrobili te kółka z gównolitu tak zwanego, czyli mieszanki gum z plastikiem, to jest jakoś tam stopione ze sobą i to było zrobione po to, żeby te kółeczka, zębatki nie hałasowały za bardzo, ale niestety tak jak guma, one się biodegradują i rozpadają. Tutaj właściwie też jeszcze na tym zdjęciu jest ten amplituner, a tutaj w tym katalogu, żeby było śmiesznie, może spróbuję uzupełnić jeszcze, zobaczymy. Nie ma tego amplitunera z tego, co spojrzałem wcześniej. No i taki obie wersje wielu ludzi, czyli gramofon na sensorach. Jakoś, mówiąc szczerze, w łapkach miałem 3 albo 4 sztuki. No nie, jest ładny, jest mały, jest kompaktowy, ale zawsze jakieś braki były. No zobaczmy, jaki napój wiśniowo-czereściowy pan pije, może ktoś wie. Ale widać, wtedy nikt się z poprawnością polityczną nie bawił.
Nawet nie mówię co piję, bo muszę powiedzieć pewnie, tam wskazane sobie powiedział, że napój. No dobrze, ale ten katalog chciałem wam pokazać tutaj z jednej dość istotnej kwestii, która mnie bardzo frapuje i ciekaw jestem, czy ktoś odpowie mi na moje pytanie. Dobra, czyli tutaj zobaczmy, to są Plattenspielery, czyli gramofony. Czyli mamy co, 95 do 250, 270 do 500 marek. Tutaj znowu mamy systemy takie, czy to jest ze wzmacniaczem. Tak zobaczcie, jest podzielone 120 znowu do 360, 550 do 1000 marek. Więc będzie dno lepsze, żeby było śmieszniej. A mnie interesuje bardzo ten tutaj, F907. O dziwo powiem wam, że gdzieś tam na internetach jest na sprzedaż za złotych 500 wody kawalerzy. Ok, czyli co? Tutaj to o tym mogę trochę powiedzieć. To jest 212. Electronic Hi-Fi Plattenspieler. Parametry są takie, jakie wkładka daje. Tutaj zacznijmy od tego. Więc tutaj można, że tak powiem, skupić się na wyglądzie, a ewentualnie na stanie po latach. Sensory czasem działają, czasem nie działają. Akurat to jest chyba najmniejszy problem. Włącznik raczej macie dużą szansę, że nie będzie działał. Taka akurat przywara Philipsa. On jest z włącznikami jakiś taki fetysz, że co drugim, trzecim stresie ten włącznik musi się rozpieprzyć. Tutaj, jeśli chodzi o tą nakładkę, też uważajcie na to, żeby właśnie była ta część aluminiowa, która tutaj jest, bo ona jest po prostu przyklejona do reszty i często gęsto albo to zginie, albo no po prostu nie będziecie mieli, a to nie jest takie oczywiste, żeby to zdobyć. Cała reszta jak najbardziej fajnie zrobiony gramofon, talerz ciężki, napędzany paskowo. Jak widać, strowasko sobie musicie sami zrobić żarówki. 60 Hz. Dobra, to taka szybka dygresja. Te gramofony mają swoją cenę w ładnym stanie. Rozumiem to, bo są ładnie zrobione i są typowy vintage. Tutaj mamy 209 S Electronic, czyli coś zupełnie innego. No to ta część centralna, czy zupełnie inna. No tak, nawet ten headset, tylko chyba taki bardziej ludzki. Po lewej stronie nam został włącznik, a całą resztę mamy tutaj pod przykrywką, szufladką, więc jeśli kiedyś wam się wydawało, że ten gramofon jest brzydki, taki sam jestem ciekaw, o ile one chodzą. Może zrobię odcinek jeszcze, jakbyście chcieli, że taki katalog właśnie z 74 tutaj Philipsa wezmę, podpisuję wszystkie rzeczy i wtedy spokojnie poszukam sobie, co w trawie piszczy, jeśli chodzi właśnie o tego typu sprzęty. Tak czy siak na tym warto zwrócić uwagę, bo przeważnie ta klapka nie będzie zasłonięta i będzie wam się wydawało, że jest biedny i ubogi. A tu proszę, jest wszystko. Czy tu jest waga? Ciężko stwierdzić, czy koło ramienia jest waga. Chyba nie. To tylko tak fajnie wygląda. Ale jak widać, wszystkie funkcje, nawet start, stop pewnie, są ukryte pod tym. Pitch mamy. Tutaj, a nie, to jest anti-skating. W sumie dobre miejsce. Czyli to na zielono podświetlane to są przyciski. Elementy powinienem powiedzieć. Czyli te na zielono podświetlane przyciski robią wrażenie. Plus tutaj wyświetlacz manualny. Okej. M412, tak? No i napisane, że jest Hi-Fi. I proszę. Fajne rzeczy. Tutaj już jest troszeczkę mniej ciekawie, ale bardziej drewnianie. GA 407 Automatic Hi-Fi Plattenspieler. Znaczy, że diamentowa wkładka, tak? Super M diamentowa. Dobra. I tu mamy jeszcze wkładeczki, tak? Super M. Mamy. No okej, przyjrzyjmy się mu. No skoro ten najwyższy model miał pasek, no to zakładam, że ten też będzie miał pasek. Tutaj cały czas zachodzę w głąb, skoro tutaj mamy... A widzicie, ten też ma coś ciekawego. Ten już jednak ma tą wagę. Widzicie ten element tutaj? Jego pewnie możemy zamknąć, żeby przytrzymać ramię w pozycji zamkniętej, ale on też jest tak troszeczkę dziwnie zrobiony i to mi wygląda po prostu na miejsce, szczególnie tu jest takie wcięcie, żeby oprzeć całe ramię w tej pozycji. Tutaj ładnie wyskakuje nacisk igły na płytę. Okay. No to widzicie, nawet takie coś jest całkiem fajne, przyjemne. Szkoda, że tego nie pokazano właśnie tak z bliska, tego elementu konkretnego, bo to na pewno wpłynęłoby na komfort obsługi. No i co? Tu mamy ostatniego kastrata, tak? Jak powiedziałem, zaraz będzie coś jeszcze tańszego. 406, czyli co?
Masz pasek, masz opuszczanie, masz start, to nie interesuj się. A gdzie są prędkości? Aha, dobra, tylko dwie. 33, 45. I w zasadzie podobne rozwiązania w każdym. Chociaż z drugiej strony zobaczcie, tu jest ramię z ładnym przeciwwagą, tu jest takie zabudowane, tutaj jest zabudowane i tutaj znowu najwyższy ma tą samą przeciwwagę jak ten najtańszy model. O, i to jest to, po co tu przybyłem. Stereo 4. I niech ktoś mi powie, że jest jeszcze jakiś inny gramofon. Faktem on ma jeszcze wzmacniacz. Okej. Ale czy jest jeszcze jakiś inny gramofon, podkreślam, z V-meterami dla lewego i prawego kanału. I to jeszcze ustawiony pionowo. Jak ja powiedziałem, ten jest do kupienia. Nie wiem, kto sprzedaje rybkami z tym. Nie mam miejsca na gramofony. Ale tak z ciekawości sam go kupił, szczególnie, że on pasuje, tutaj patrząc po przyciskach, do pewnej serii magnetofonu, która jest troszeczkę nowsza chyba. A tutaj jednak ładnie przeskoczyli. Jest balans, jest volume, czyli wysoki, niski jeszcze mamy. Mamy też wagę wbudowaną tutaj w ramię chyba. W zasadzie co? Urządzenie samo w sobie jako uniwersalny, nawet autonomiczny system odtwarzania płyt winylowych rewelacyjny. Do tego kolubienki, które też pewnie w dzisiejszych czasach już troszeczkę kosztują. To jestem ciekaw, czy to jest zaślepka do jakichś dodatkowych potencjometrów, czy po prostu wysokonowy tak pyknął. No dobra, zachwyciłem się tym biochomem. Propos, to co znalazłem, ten gramo wzmacniacz, bo tak bym to nazwał, ma troszeczkę inne te wychyły. Nie wiem, czy ten był pierwszy, czy był ostatni. Palicho. Ale mamy co? 2 razy 10 W w sinusie. Tutaj się sinusa nie wstydzili. To w zasadzie wam wystarczy naprawdę do słuchania muzyki. Pół metra szerokości ma to, więc te wychyły też nie są aż tak malutkie. No cóż, wyjścia. No i może powiedzieć jeszcze, to Stereo 4 mnie interesuje. Czy to jest jakaś właśnie funkcja wkładki? Czy to jest kwadrofonia jakaś? Bo to jest Stereo Quattro by musiał być. Okej, głośniki ma. Okej. Tu jeszcze patrzę na tą wkładeczkę, ale to już chyba nie będę czytał dalej. Zostawiam. Też mam troszeczkę, bo warto czasami spojrzeć i... no patrzcie. Tego się Gnojka nie spodziewałem. Chciałem powiedzieć, że tak, konia żadnym temu, kto znajdzie drugi, najprościej jest drugi. On też ma wskaźniki V-meter, tylko ma tutaj ukryte, na co ja przyznaję, nie zwróciłem uwagi. Gramofon jest w zasadzie ten sam, co przy tamtym. No, nie wiem, który mi się bardziej podoba. W tym wypadku naprawdę powiem, kwestia estetyczna. Ale chyba tamten jest bardziej odjechany, a ten jest jeszcze większym wzmacniaczem, ale ma 15 W, więc GF908, jeszcze sprawnie to był GF97. Brałbym tego, sorry, na mój gust oczywiście, jeśli chodzi o moją estetykę, to mimo wszystko z racji oryginalności i pewnie mniejszego wsypowania wybrałbym ten, a ten jak się trafi też do ulubiony, nie bójcie się. Teraz mamy pana na lekkiej fazie i on się, no nie wiem, czy przy tym akurat może już zszedł właśnie odpoczywać sobie, jak posłuchał wyrobów gramofonopodobnych Philipsa, aczkolwiek kolorystycznie bardzo ładne. W zasadzie to, bo to się otwiera w ten sposób, że się gramofon opuszcza. Kładziemy walizkę jak James Bond, opuszczamy. To robi boom i na tym kładziemy na płytę, która jest dla nas bardzo cenna. A tutaj mamy wersję jeszcze bardziej minimalistyczną, tak? Zdecydowanie, czyli tak jak nasze polskie gramofony, można było czepić sobie tą pokrywę, która wyglądała o niebo lepiej i głośnik sobie gdzieś na boku odstawić. Okej. Powiem to tak, takich rzeczy, czy bym szukał? Tak, jeśli bym trafił, to w stanie takim mint, taka nomenklatura, jeśli chodzi o gramofony, to je użyję. To bym pewnie sobie za jakieś rozsądne pieniądze zafundował takie coś, żeby po prostu postawić, nacieszyć oko, bo raczej płyty by mi było szkoda, chyba że do singli, bo to też w zasadzie trzeba o tym wspomnieć, że jeśli macie tak jak ja na przykład, troszeczkę singlówek, to jest znowuż problem drugą stronę, że szkoda tych płyt wkładać na jakąś fajną igłę, prawda? Lepiej mieć chyba w takim wypadku lepiej mieć słaby gramofon, jeden dobry gramofon,
Bo mimo wszystko na słabym gramofonie nie będzie nam słabej płyty czy tam nagrania otworzyć. Tu na szczęście już mamy GFA 815, tam były 900 i tutaj mamy 800. Mamy wbudowany wzmacniacz, jak widać 70 lata. Jednak szły w kompakt. To już nie był, przynajmniej jeśli chodzi o Philipsa, to był mały gramofon de facto ze wzmacniaczem o mocy. Podali tu w ogóle moc. Powinien napisać po niemiecku jest, nie interesuj się. Nie, 2,8 W w sinusie, czyli całkiem przyzwoicie. Tu wcale mnie nie dziwi, jak to też wiem, że ja wszędzie widzę tych Germanów, znaczy tranzystory germanowe, ale no właśnie z tego co miałem niektóre z tych odtwarzaczy, ten miałem tak dawno temu, że nawet nie pamiętam, że go miałem, to znaczy pamiętam, że go miałem, ale nie pamiętam kiedy go miałem. I tutaj chyba z tego co pamiętam on był również właśnie germanowy, automatic, tutaj już ta kodeczka taka smuklejsza, no chciałem powiedzieć, ale Concord, ale znowu bym kogoś obraził. Tak, tego zdecydowanie kiedyś miałem w swoim posiadaniu. Piękne wykonanie, 2,8 W w sinusie. No, dla wyglądu warto takie rzeczy zachować, czyścić i dbać, bo to niestety, jeśli to przyjdzie do Polski, nie wiadomo gdzie to tym rzucano, gdzie to w ciemnościach stało i tak dalej, więc trafienie ładnego egzemplarza nie jest taką oczywistą oczywistością. Teraz na przykład, no nie będę się obracał, ale mam właśnie z podobnym gramofonem Rositę, gdzie ta prawa część tutaj wykonana przez Philipsa jest zastąpiona przez część wykonaną przez Grundika. Więc mamy ampli tutaj Grundika, tutaj sam wzmacniacz, zobaczcie. Obudowę przez Rositę, a gramofon z jakichś niezrozumiałych przyczyn wzięli Philipsa do tego konglomeratu. Okej, tu już mamy znowuż frezarki, czyli w czym się charakteryzuje frezarka? Tym, że waga w frezarce jest pojęciem względu. Jest ustawiona tak, żeby igła, która jest dość zacnej wytrzymałości, dobrze dociskała do płyty. Płyty Philips nie dawał płyt, więc nie przejmował się tym za bardzo. No miało być na tyle małe, żeby spakować to pewnie w walizkę, przewieźć z punktu A do B i tyle. Natomiast to jest ciekawostka, tak widzę, aż mi się Bassbox przypomina, ale tu mamy wersję albo 2 głośniczki stereo, albo pewnie jeden głośnik w większej obudowie, lub też nawet 2 w jednej obudowie. Philips 504, zobaczmy, czy to po prostu jest pokrywa od tego gramofonu. Tak też może, no tak, pewnie pokrywa. 40x20 14 jest maleństwo. Czy jest tutaj podany jakiś... No nie. Dobra. Mało interesujące, mało porywające. 351, 251, czyli znowuż ze wzmacniaczami, tak by wychodziło na to, czyli tylko mamy volume i pewnie ton. Nie ma być może nawet, znaczy stereo powinno być, by było to wskazane, pokrywa jest. A tu co mam? Tu by wychodziło na to, że to są dwie mniejsze pokrywy, które składają się na pełną pokrywę do tego tutaj urządzenia, które już ma bass, treble, balance i volume, więc mamy wszystkie pokrętła świata. 3 W, ten po lewej, chyba 3 W w sinusie, ale monofoniczne urządzenie. 74 rok, aż dziś bierze. Teraz mamy co? GA160, stereo plateszpila, no to tak. I GA151 stereo plateszpila, czyli najtańsze tak z stereofonicznych. No to pewnie wiem dlaczego wzięła to Rosita, bo to chyba jest ten. Czyli obcując z tym gramofonem mogę powiedzieć, że tu jest metal. Metal i drewno i jest to prawilne. Tutaj z tym metalem troszeczkę bardziej uważał. I jest troszeczkę mniej prawilne. Zastanawiam, aha, tu jest taka dość znacznej wielkości dźwignia do opuszczania, tak żeby się nie pomylić za bardzo. Okej. Ciekawostka. Bateria. Jak już kupiliście sobie za 25 do 500 radio marek niemieckich przenośnych, to trzeba było sobie włożyć baterię R20 najlepiej, czyli double duty. Jakby nie mogli tego po niemiecku napisać, tak? To znaczy napisali tu po lewej dla ekstra długiego słuchania, czy dla ekstra godzin. No tutaj R20 heavy duty, czyli te lepsze. Znaczy wychodziłoby, że te standard to jest bardziej cholerny. R20, R14, R6 i 6F22.
Ja na to zawsze mówiłem 9V po prostu. No, ale dobra, no mieli w swojej ofercie. Natomiast cóż, nawet baterie robili zajebiste, szczególnie te najtańsze są najładniejsze. No nie te czarne, nie te brązowe, ale te właśnie czerwono-niebieskie. No, sorry. Też trzeba docenić to, że design się czasami liczył wszędzie. Teraz by coś napisał, bateria nie interesuje się. Tyle. Compact Music Comfort i kaset rekordery Philipsa. Mamy blisko dekadę po tym, jak pierwszy Philips wyszedł. Czy w tym momencie się coś zmieniło? Nie. Wkładamy kasetę, nagrywamy, przewijamy, odtwarzamy, przewijamy do przodu, stop i eject. Tutaj mamy głośnik zamontowany, więc od tego się zaczęło. Parametry. Na dole to raczej parametry kasety, czyli 2 razy 30 minut z kasetą C60, tak żebyś wiedział, człowieku prosty, że 2 razy 60 to jest na kasecie C120. No, zrobili wrażenie, a Philips to jest kaset rekorder N2221. 2211, czyli niższy model, no ten taki powiem wam Walkmanowaty z plusem bym powiedział, bo to jest, jeśli jest 1:1 z tą kasetką, no to już jest fajna zabaweczka, bo starali się naprawdę być blisko, tak jakby jeszcze odpuścili sobie ten głośnik i pomyśleli o słuchawkach, to prawie bym powiedział, że to jest taki pierwszy Walkman. Suwaczek, no mon Dieu, no to zrobili po prostu, aż miło na to spojrzeć. Tu mamy zaczep do pałacka, to się przeradzane. Jest zaprojektowane, że przechodzi powiedzmy przyciski. Tu mamy jeszcze poziom baterii pewnie i poziom zapisu, bo mamy rekorder. I to przechodzi dalej jeszcze w regulację głośności na suwaku. Mistrzostwo. Szczerze, jeśli chodzi o wygląd tego urządzenia, ja jestem zachwycony właśnie jego przemyślanym designem. Nie nasrali tego wszystkiego, tylko po prostu ładnie to wszystko za... pasek kosztował 15 marek do tego. Tylko ładnie to wszystko skomponowali. 2211. O, i będzie trzeba poszukać, czy coś takiego było. Tutaj 2209 Automatic. Jak widać, prawie 10 lat. Prawie po 10 latach dodali. Co oni tu dodali? Dodali te dwie gałki, tak? I poziom nagrywania po prawej stronie, ukośnik pewnie baterii. I w zasadzie to jest praktycznie w prostej linii pierwszy magnetofon Philipsa. Ten sam mechanizm. Nie było finezji, był dobry, więc wytrzymał 10 lat powiedzmy ewolucji de facto sprzętów japońskich. A w 1974 roku to już Japończycy mieli magnetofon z autorowecem. No, Dual zresztą też. A Philips? O, zaraz zobaczycie jaki magnetofon miał Philips. Autorowecem. 2223 Automatic, czyli to co, takie bardziej sekretarki bym powiedział. Już zachwytów dużych nie ma, ale jest mikrofon wbudowany, więc ok. I te przyciski też są tak dość przemyślanie ukryte, może żeby z przypadkiem za bardzo tego nie włączyć, też bardziej nie wyłączyć. Ok, to może się podobać. Jerry Lewis, Dusty Springfield. I następne, no to już wygląda jak typowa sekretarka, kaset rekorder, ale no takie co naciskacie i nagrywacie i mówicie i jest fajnie, bo się cieszycie, że macie zarejestrowaną jakąś złotą myśl. N2400 z głośnikami i N2405 również z głośnikami, czyli mamy co? Tradycyjnego Philipsa, czyli jak widać ze wzmacniaczem również. I tutaj właśnie też taka mała dygresja. Znowu widzę germańskie tranzystory w tym urządzeniu. Nie wiem, po prostu mi zostało, albo to jest starszy troszeczkę projekt. Po prostu był w ofercie. A tutaj de facto to samo urządzenie, tylko wersja, no właśnie, która robi za wiele wersji, bo teoretycznie 2405 wyższa numeracja, a zamiast chromu i większej ilości chromu de facto postawiono na drewno i więcej plastiku, bo tutaj to, co oni tu zrobili z panelem górnym, to jest powiedzmy kosmetyka, po prostu żeby się bardziej podobało, to plastikowe. Ten plastik był modny, tak samo te maskownice plastikowe. Było to coś nowoczesnego. Parametry obstawiam mają dokładnie te same.
czas przebijania. No, dobrze, czyli tutaj jest pewnie to samo. Okej, nieważne. Tutaj są właśnie, proszę, Japończycy mieli 4-ścieżkową głowicę, ale mamy tutaj coś, co kiedyś akurat kupiłem, też Roman później, powiedzmy to, no, ma to w muzeum. Ja kupiłem wersję bez tej zjeżdżalni, karuzeli, bo to zjeżdżalnia. Natomiast to na pewno jest germanowe. To co tam, no może nie dam sobie ręki obciąć, ale jest germanowe, bo było w serwisie. I tam teraz jest to germanowe. Owszem, jest to zmieniarka, ale lepiej to ukryć w szafie, w barze, bo to napierdziela tymi kasetami przeokrutnie. Mam wzmacniacz, który brzmi całkiem fajnie. No i w zasadzie odtwarza stronę A i B, tylko musicie poczekać sobie na przykład, nie wiem, 2 kasety, żeby tą stronę B w kasecie pierwszej odsłuchać. A drugi to jest taka rzecz właśnie, która mnie zastanawia troszeczkę, bo to jest model 2407. On ma wzmacniacz budowany i być może o to w tym chodzi, że to jest ze wzmacniaczem. Obsługuje już chromówki. Tak. Chromówki. I w zasadzie posiada w zestawie 2 głośniki. I teraz przejdziemy do strony następnej. Dobra, jeszcze raz. No tak, dobra, to się zgadza. Czyli to są jednak kaseciaki ze wzmacniaczami nadal. Tu mamy kaset rekorder 2509. Tutaj być może nie ma tych, znaczy raczej nie powinno być tych funkcji, skoro nie ma suwaku, bo wzmacniacz jest tylko lewy i prawy kanał. Wychyły małe. Redukcję szumów być może nam jakąś daną. Tutaj mamy Ape N, czyli mamy magnetofon pokazuje nam, że się skończyła kaseta i sprzęgło napierdziela nam po napinaczu od taśmy. Taśmy w kasecie 2509, tak? Tu mamy coś takiego, też niby rzadko spotkane, kiedyś rozglądałem się na tym. W ładnym stanie, ciekawa rzecz, malutka, bardzo kompaktowa. Też akurat jestem miłośnikiem miniaturyzacji niektórych, no po prostu czasami trzeba, czasami wymaga to miniaturyzacji. Ja wolę jak coś na przykład prozaiczne kolumny, bo chyba niektórzy wiedzą, że mam większego zajoba na ich punkcie. Po prostu wiedzą, że cały czas powtarzam, że to wielkość kolumny nie gra. Kolumna musi być dostosowana do pomieszczenia. Koniec, kropka. No nie wiem, wiele osób próbowałem przekonać też. Powiedzmy, to były osoby takie twardogłowe, nie, duże, przychodzę po roku, 2, słuchaj, miałeś rację, kurczę, no bo te małe lepiej grają w tym pomieszczeniu, no, nie mówimy o super małych, ale no powiedzmy, jak ktoś trzyma w 60-metrowym salonie 4 kolumny ton 200 i do tego 800-watowy wzmacniacz, no to no, trochę przesadza. Odrobina, aczkolwiek no, nie neguję tego, jeśli macie taki salon, macie te kolumny, taki wzmacniacz, róbcie co chcecie, byle żebym nie musiał tego słuchać na pełnej, bo za uszczerbki zrobił tym razem. będę się kłócił. Dobra. I tutaj mamy co? To jest, jak dobrze pamiętam, 2510. Właśnie tu jest najważniejsza ta norma Hi-Fi. Oczywiście, że to nie jest Hi-Fi, ale no powiedzmy spełnia normę Hi-Fi jako taką. Tu mamy to chyba bardziej opisane, czyli DIN 45500 Hi-Fi 25 do 14, DIN 45511. Nie wiem, czy akurat taka była norma. Widocznie, bo ta norma DIN Hi-Fi też ewoluowała z czasem, zmieniała się i jak widzicie tutaj chyba nawet ta no tak, norma NAP była troszeczkę wyższa, 20 do 16 niż DIN-owska i to rozumiem spełniało te wymagania, ten magnetofon. Pierwszy Philips, pierwszy magnetofon nawet klasy Hi-Fi. Co ciekawe, tutaj wszystkie te przyciski to nie jest twarda mechanika. Akurat ktoś kiedyś powiedział, czy tam napisał przy swojej ofercie. Tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie, bo tą informację zasłyszaną czy przeczytaną zapamiętałem. Tu wszystko jest na elektromagnesa, więc jeśli odłączycie to z prądu, możecie sobie zrobić na pilotnikach gniazdko wyłączone, to wam tutaj ładnie odskakuje blokady, bo to wszystko jest na elektromagnesie trzymane. I zobaczcie, tutaj macie to ledwo co będziecie widzieć, ale macie tak DNL włączone, wyłączone, zielone. Macie żelazowe, macie chromowe, tylko na chromowych macie jeszcze właśnie znaczek Hi-Fi, czyli to teoretycznie przy kasecie chromowej spełniało normę
hi-fi. Ciekawe, czy w tych nowszych sprzętach również to tak było przedstawiane. No oczywiście, kurde, że nie. Pasmo nie interesujcie się. O hi-fi jako tako może było z tym za ciężko, ale chyba dużo producentów u tej nazwie tam, gdzie nie była potrzebna, nie była używana i były inne zamienne, bardziej pasujące do nich. Ok, autokaset. Znaczy co? Odtwarzacz kaset do samochodu, tak? No to by wychodziło, bo tutaj mamy przyciski do tyłu, do przodu, gałeczki są, więc jakaś taka namiastka. No tu już bym zaryzykował słowo Walkmana, czyli takie kompaktowe coś. Oj, ta blenda bardzo ładna. Tutaj jest ta sama. Malutki odtwarzacz kasetowy do samochodu, zapewne na 12-voltową instalację. Do tego nawet takie głośniczki nam tutaj proponowano, żeby gdzieś sobie z tyłu, z przodu, z boku założyć. 2 razy 5 W. Ok, czy jest to radio kompaktowe do samochodu, tak? Autokasetę 2605 i 2607. I znowu wracamy. Nie wiem, dlaczego teraz wracamy do magnetofonu. Tam była wzmianka. Być może to jest jakieś połączenie, kompilacja tych katalogów. Zaczynam się na tym zastanawiać, bo tutaj znowu mamy ten niższy model, a topowy dla odmiany... Nie, to nie jest topowy. Akurat. Ale nadal mnie ciekawi tutaj ta skala. Jak to było rozwiązane przez Philipsa na żywo. Na resztę nie będziemy się tutaj patrzeć. Chociaż nie powinno być, jesteśmy na stronie 48, no to taka po prostu numeracja, jeszcze nomenklatura została. Kasety. Mówię, ostatni, ale napakujemy troszeczkę właśnie takimi starymi rzeczami, typu te kasety. Co do ich sprawności w dzisiejszych czasach, muszę przetestować. Z tego okresu, czyli początku lat 70., naprawdę mega miło mnie zaskoczyły kasety marki Sony, bo praktycznie co taką kasetę, która już była nagrana wcześniej, wkładam do magnetofonu SRU, jedziemy, nagrywamy bez problemu. Oczywiście technik troszeczkę przesterował. I coś, z czym walczę ostatnio, elektroniczne. Dobra. Tonband Grate. Czyli magnetofony kulowe, taśmowe bardziej by się powiedziało. Oj, dzisiaj to mogę dużo o tym powiedzieć. Tutaj brakuje jeszcze takiego... Nie, ten drucik chyba tutaj jest pod paliw, tak, pod tranzystorami, tu jest podpórka. On tak stoi, bo on się tak rozbiera, ten magnetofon. To zostaniemy przy tym zdjęciu chwilę. Ogólnie możemy cały właśnie front panel, oczywiście podkręcenie tutaj kilku śrubek, odnieść do pozycji prawie pionowej, jak w magnetofonie samochodowym. W samochodzie osobowym. I przez to też mamy takie długie kabelki. Tutaj macie bardzo fajnie rozwiązane przyłącze. Żeby wyjąć ten mechanizm, okręcamy znowu raz, 2, 3, 4, może 5, może 6 śrubek. Wykładamy tą wtyczkę. To jest wtyczka wielopinowa. Po drugiej stronie mamy taką samą i jeszcze jedną mniejszą. I cały ten mechanizm możemy tup sobie wyłożyć, żeby na przykład sobie wymienić paseczek tutaj na kółku skaczącym. Te paseczki wymienić, wyczyścić, bo się dziecina upieprzyła. I co ciekawe, u mnie problemem był w tym modelu elektromagnes, znaczy w tym modelu. Teraz powiem, w którym modelu. Elektromagnes i ruszyłem go magnesem. Nie wiem, czy to brzmi sensownie, ale po prostu przed tą magnesem ruszyło. Dziękuję, nie interesuje się. Ciekawe, bo zadziałało. To się z wami dzielę tym. No i będzie jeszcze walka tutaj z oświetleniem, bo są żarówki 19V, 40 mA, więc nie będę płacił za to. Założymy LEDy, zobaczymy, czy rezystory pójdą, czy pójdzie jakiś tam inny sposób na zmniejszenie napięcia, na przykład do 12 czy tam 9, 3V. Dobra, to tak by the way. Tutaj mamy co? Volume lewy, volume prawy, czyli mamy 2 kanały, na pewno bez wzmacniaczu. Tune, czyli tutaj mamy jaskrawość, pewnie by to trzeba było nagrać. Nazwać recording i... Aha, czyli to jest volume i recording, bo recording mamy w jednym. Czyli volume lewy, volume prawy, to pewnie będzie jakiś balans. Stereo, 4-ścieżkowy magnetofon, 2 prędkości, z tego co widać. Przyciski mechaniczne. Obudowa taka jak w następnym. No jakby to powiedzieć, cyklop. Mówiąc Radmora, naszego polskiego magnetofon typu cyklop, bo mamy tylko jeden ohmmeter, ale zakładam, że mechanika jest ta sama co
w następnych modelach, a to jest model 4414, 4416 następny. Tutaj dostaliśmy jeszcze jeden suwaczek, czyli mamy co? Wybór ścieżek 1, 4, 2, 3. Tu jest stereo szpura. To właśnie zostałem SPM. No i zapomniałem. I wybór trzech prędkości 19, 9,5, 4,75. Przyciski, gałek więcej, już prawie nie tutaj bass treble, volume, mikrofon lewy, mikrofon prawy, poziom nagrywania. No doszedł nam balans. Pokrywa niemalże identyczna. Licznik zwykły i zaślepka. Ten znaczek możemy sobie przesunąć w prawo, żeby przykryć te nieeleganckie jakże gniazda. 4418, tu już widzicie, doszło nam parę rzeczy. Mamy autostop z programatorem, o dziwo to działa. Tutaj mamy rozbudowany zmywarkę, czyli mamy tuner, aux, mamy fono, możemy sobie podpiąć i będę się sprawdzać jeszcze. Głowicę mamy B i A, czyli źródło. Tu mamy ścieżki znowuż. To bym musiał rozkminić znowuż. I 3 prędkości. No i co ciekawe, tutaj ten przycisk świeci, czy tam jest zapalony. Niebezpieczny, a pokażemy to tutaj. 40-50, to w zasadzie to samo będzie. 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Pewnie będzie to samo. 44, 18, 50, 40, 50, czyli jak widzicie tutaj są przyciski podświetlone. Zobaczymy, no będzie to samo. Srebrny, to woli sreberka albo czarny. Ja wolę czarny, lepiej widać. 40, 50. I również tu już licznik. Tuner, tape, aux i fono. AB. Ścieżki. Przemilczę. Prędkości sorry, muszę to sprawdzić, bo skleroza. I tutaj mamy elektroniczne sterowanie. Ogólnie 3-silnikowy magnetofon, silniczki są ładne. No mówię, rozbiórka tego to jest nawet, no powiedziałbym, przyjemność, jeśli ktoś no po prostu umiał obsługiwać coś tak skomplikowanego jak śrubokręt, ewentualnie IP, żeby wyczyścić te paski, które zostały, no to przyjemność rozbierania, naprawdę fajnie zbudowany, przemyślany, jeśli chodzi o to konstrukcyjnie. To jest chyba jeden z najlepszych magnetofonów, które miałem okazję rozbierać póki co. I teraz tak, tutaj mamy szarówki, również te 19 V, 40 mA, więc 0,04 A. Więc tutaj będzie też zabawa, natomiast te przyciski są modułowe, z tego co mi powiedział kolega, więc można to zrobić. Kawał bydlaka chyba, tak jak powiedziałem, najbardziej przyjazny magnetofon w serwisie, jaki miałem okazję rozbierać, bo nie trzeba za dużo tego rozbierać. O paśmie przenoszenia tutaj się nie pochwalono. Ok, 44,50, no to jest taki magnetofon z klasy, no był premium. Tutaj ceny mnie tego zastanawiają, bo on jest stosunkowo tani, być może ma jakieś wady. No po prostu te głowice Philipsa nie były jakoś tam astronomicznie trwałe w porównaniu na przykład z Akai, być może tego Akai jest lepiej. Ale tak, no mamy to rozbudowane na bogato, jak widać suwaczków pizdu. Również soft touch, wszystko podświetlane, to bardzo ładnie, estetycznie musi wyglądać. No i gabaryty robią wrażenie, zobaczmy, że to szpule są 26,5 cm, a nie jakieś maleństwa, ledwo co wystają tutaj po bokach. Tutaj chyba mamy prędkość jeszcze, albo coś innego, ale mamy tak, co najważniejsze, mamy automatyczny rewers i tu jest bodajże 6 głowic, więc możemy napieprzać taśmę w tą i z powrotem nagrywać dosłownie non-stop. Ja mało wzmacniacz, 2x20 W. De facto z tych wszystkich radioodbiorników to chyba ten jest najmocniejszy. O, jest. Dry motorem z kopfę. 26 cm szpula. No i w zasadzie reszta chyba nie za bardzo. O, jeszcze jakieś tam multiple echo. To jest ciekawe, ostatnio z ojcem rozmawiałem na temat właśnie pogłosu, czyli reverbi funkcji w starym amplitunerze. I tak to reverbi to takie stereo trochę udawane, bo wydaje mi się na mój słuch, że reverbi to jest po prostu mono z podbiciem echa w drugim głośniku, z opóźnieniem jakby drugiego głośnika, gdzie stereo bije to na łeb, na szyję, jeśli chodzi o odsłuch. No i to, co wspomniałem wcześniej, czyli te lepsze taśmy, bo to już mówię, taśma.
szpulowy, nie kasetach, tylko taśma, bo taśma jest wolna, a kaseta jest zamknięta. Znaczy taśma w kasecie jest zamknięta. Philips to chyba był Magnetic Tape, Unbound, no tutaj po niemiecku, tutaj po angielsku. High Fidelity Low Noise, tutaj też High Fidelity Low Noise, pewnie LP18 i DP13. DP14 wiadomo, nie? A węższa, ta szybsza, albo większa. Zresztą, o, to jest pięknie. Już mamy LP13, zobaczmy sobie LP18, 18 cm, 540 metrów, a DP, o no patrzcie, 730 metrów nabijali, no to ja tam wiem, to DP 18 bym jednak łykał, nie LP, tylko pewnie LP będzie miał troszeczkę lepsze właściwości, jeśli chodzi o wytrzymałość, więc może akurat to wszystko, co powiedziałem, nie będzie dla Was wskazane. O. Kiedy pęknie guma? Znaczy taśma, tak? Tutaj jest zestaw naprawczy. Rozumiem. No ładnie, to samo opakowanie. Hej, szacun. Box SK10. Taka nazwa, może akurat Wam się trafi, to pamiętajcie, żeby to zakupić. No i chyba ku końcowi się zbliżamy, czyli mikrofony olewamy. Słuchawki Philipsa. Ja myślę, że słuchawki Philipsa, tutaj o dziwo, słuchawki teraz tak zauważyłem, że mają 2 bolce, znaczy w sumie 4 bolce. Czyli znaczy się co, podpina się to pod 600 ohmów. Co miało 600 ohmów? A wiem co mam 600 ohmów, przynajmniej kiedyś była radia lampowe, które miały właśnie wyjście na 600 ohmowe głośniki. Czyżby to były słuchawki? I może tak powiem, że być. No patrzcie. Tutaj rozumiem co mam. Słuchawki douszne, takie ala lekarskie. To ciekawostka, czyli zwijany kabelin. Akurat mam wersję niemiecką, jest okrągła, ale całkiem przyjemna rzecz, bo to widać to. Miejsca nie zajmuje i to się fajnie zbija w sumie, kurczę blade, do magnetofonu, jakbyście szli do kolegi zgrywać, to takie coś łapu capu w kieszeni, ale następne słuchawki, tutaj już mamy pod DIN-em, zapewne, no, chyba żeby zaskoczą, powiedzą, że bezprzewodowe, 20 do 20 tysięcy, 100 marek, więc kupę hajsu. Czyli co, tu mamy rozdzielacz, tak, na 3 pary słuchawek, bo tu widzę 4 bolce są. Następny rozdzielacz, następne słuchawki. 175 marek, 16 do 20 tysięcy herców, czyli te pierwsze były takie najtańsze, bo to z góry o najtańszych jechaliśmy, te najtańsze były po 600 ohmowe wejście. Ciekawe. Dobra. Zobaczmy dalej. A, chciałem powiedzieć akcesoria, koniec, ale nie, to nie koniec, to dopiero początek. Te głośniki, które widzieliśmy, LFD Special Lotus Pressure, no są specjalne, ale ładniutkie. Na dechę gwoździki klej jechane. 6705. Auto co? No i tu wymieniam. Aha, full castle recorder plus można włożyć L3302, czyli jeden z tych pierwszych magnetofonów. I zasilanie mamy 12V albo 6V i do samochodu z tyłu jechane, takie adaptery do starszych modeli. Fajne, mieli pomysł. To Lautech Prefer Box, to już w tym momencie to jest rzeczywiście pudełko z głośnikiem. Tu co mamy? Projektor automatyczny, czyli tu są pewnie pilociki jeszcze, tak, do puszczania. I kolejny pewnie rozdzielacz wejść do magnetofonu. Jak magnetofon miał przypadkiem jedno, to trzeba było rozdzielić. Ok, tutaj jeszcze mamy co? Cassette Recorder 22, czyli mamy 22-23, to są rekordery. Pasma, no, jak widzicie, do 10 tysięcy, nikt się tutaj nie bawił. Za bardzo wyższe pasma, może tutaj gdzieś będzie dla chorobówki. Głowice, co dają pewnie. Ok, i słyszymy tak, taśmę nagraną, dobra. Ok, rozumiem, dobra, no, rozumiem. Czyli możemy sobie takie music on music słuchać jednej ścieżki i dograć swój wokal do instrumentu, do swojego wokalu, który wcześniej mieliśmy. Ok, ale tu się robi ciekawy, czyli te najwyższe Cassette Recorder 2510, sobie zobaczmy, Hi-Fi, jako jedyne oznaczone, jak widzicie, Hi-Fi normą. Obydwa mają chromówkę, ale do 14 tysięcy mamy chromówkę, do 12 i żelazo, choćby nie wiem co, do 10 tysięcy. Tam gdzie się kończyły kaseciaki, zaczynają się magnetofony szpulowe.
Tutaj w zależności od prędkości oczywiście, czyli 40 do 18 tysięcy, do 20 i do 20 tysięcy mamy te standardowe 44,50. Nie, dobrze, czyli wszystkie mają do 20 tysięcy, od 40, ten dół jest troszeczkę wysoko, tak trochę po japońsku bym powiedział, akurat Niemcy mieli taki fetysz, że schodzi do tych 20 tysięcy, wystarczyło, że reszta świata stwierdziła, że no po co? Nie wiem, by trzeba było sprawdzić, jak ostatnio znalazłem taką rozpiskę, to przy okazji następnego spotkania z Darkiem pokażę wam, o co chodzi, czyli gdzie schodzą naturalne instrumenty i nie wiem, czy to jest 30 czy 40 właśnie Hz, gdzie zaczyna się w ogóle jakiekolwiek pasmo, jeśli chodzi o normalne instrumenty dęte. Nie mówię o jakąś elektronikę, sztucznie wygenerowane częstotliwości, tylko mówię o naturalne instrumenty, naturalne, fizyczne instrumenty muzyczne, jakby to można by powiedzieć. No okej, tutaj stereofonia trochę obrysowana, no, można się pogubić w tym. No i cóż, tutaj dajcie łapkę. O cholera, pamiętałem o tym, żebyście zasubskrybowali, więc zasubskrybujcie, albo i nie, chociaż byłoby miło. Podsumowania, co mi się tutaj najbardziej podobało w tym katalogu, robić nie będę. To wiadomo, co mi przytulił sobie kiedyś zrobił, ale póki co nie ma miejsca. Tego przytulam, więc na pewno szkulowce. Tego z czystej ciekawości też bym podsłuchał sobie właśnie, jak brzmi takie prawdziwe hi-fi. Pierwsze w sumie hi-fi. No i cóż, i tak jak wspomniałem na początku, to z racji designu, kompaktowości, taki mały przenośny magnetofon. Byle, żeby bateria trzymała dłużej niż 30 minut. No i ewentualnie jeszcze takie z moich polecałych, no to myślę, że ten może mnie kogoś zaciekawi właśnie patrząc na te V-metery ale magnetofon. Coś niespotykanego. Cała reszta to jest taki magnetofon niby hi-fi, niby nie hi-fi. Magnetofon. Katalog, przepraszam. Ale całkiem przyjemnie jest, treściwie taki właśnie skierowany dla, nie chcę tu nikogo obrazić, ale klasy średniej w roku 1974. Dobra, jeszcze na koniec chciałbym podziękować za kawki, które nam stawiacie. Link oczywiście w opisie i pod filmem. No i cóż, i widzimy się chyba w nowym roku. Postaram tutaj to za chwilę wrzucić. Zobaczymy, czy wam się spodobało. Jak co, do zobaczenia w przyszłym roku, trzymajcie się. No i wesołego nowego roku.